Otóż co to jest amnezja dziecięca? To jest niepamięć kilku pierwszych lat życia. Przeważnie stwierdzamy, że dotyczy 3 do nawet, uwaga, 6 pierwszych lat życia. W jaki sposób możemy sprawdzić? No, są różne metody, o których za chwilę powiem, bo może przy okazji wykresu o tym powiem. Na razie zastanówmy się, co z badań wynika, a mianowicie, jakie czynniki wpływają na to, że te najwcześniejsze wspomnienia są wcześniejsze albo trochę późniejsze, czyli te granice są bardziej rozciągnięte lub mniej. Otóż okazuje się, że takim czynnikiem jest płeć. Dziewczęta i kobiety mają wcześniejsze pierwsze wspomnienia aniżeli mężczyźni czy chłopcy. Po drugie, inteligencja. Osoby o wyższej inteligencji cechują wcześniejsze pierwsze wspomnienia. Trzecie, zdolności werbalne. Osoby o wyższych zdolnościach werbalnych mają wcześniejsze pierwsze wspomnienia. I tutaj możemy się zastanowić tak naprawdę, czy to nie są artefakty. Bo być może jest tak, że w badaniach niewystarczająco kontrolowano różne rzeczy i w związku z tym wszystko tutaj się razem pomieszało. Być może jest tak, że inteligencja była badana za pomocą między innymi skal werbalnych. Na przykład, jak wiemy, połowa Wechslera to są skale werbalne, a druga połowa niewerbalne. W związku z tym to ten podział w cudzysłowie na inteligencję i zdolności werbalne, no tak naprawdę nie ma głębszego sensu, bo to tutaj te zdolności werbalne są czynnikiem dominującym. Być może rzeczywiście tak jest, że to zdolności werbalne tutaj decydują bardziej. Troszeczkę jeszcze do tej narracji i werbalności będę nawracać. A co ma płeć z tym wszystkim wspólnego? No o tyle płeć ma z tym wszystkim coś wspólnego, że statystycznie, przeciętnie dziewczęta szybciej zaczynają mówić i mają wyższe osiągnięcia w testach werbalnych aniżeli chłopcy. W związku z tym może tutaj właśnie głównie ten czynnik werbalny odgrywa rolę. No i wreszcie jest jeszcze jeden czynnik, taki jak czynnik kulturowy. Kiedy porównywano osoby wzrastające w kulturach kolektywistycznych i indywidualistycznych, okazało się, że osoby wychowywane w kulturach indywidualistycznych mają wcześniejsze pierwsze wspomnienia, aniżeli osoby wychowywane w kulturach kolektywistycznych. I to wcale nie jest zaskakujące, bo wiadomo, że kultura kolektywistyczna nie zwraca tak dużej uwagi na jednostkę, nie powtarza się historii życia jednostek, tylko grupy. Natomiast w kulturach indywidualistycznych bardzo wyraźny jest ten nacisk na jednostkę i silniejsza jest tendencja rodziców na przykład do opowiadania dziecku o jego życiu, wysłuchiwaniu wspomnień dzieci, czyli podkreślane są te właśnie jednostkowe, indywidualne historie życia. Ja tutaj paręnaście razy terminu pierwsze wspomnienia. Jest to jedna z metod, która pozwala nam sięgać, chociaż czy zawsze bardzo dokładnie, do granic amnezji dziecięcej. Mianowicie prosimy ludzi, żeby przypomnieli sobie najwcześniejsze zdarzenie, swoje najwcześniejsze wspomnienie i nam o nim opowiedzieli i datowali to wspomnienie. Jest tym trochę problem. Po pierwsze, część z tych wspomnień to mogą być amalgamaty, albo też w cudzysłowie wdrukowane wspomnienia, bo tak często w tradycji rodzinnej powtarzano, jak mały Jaś coś tam zrobił, że on już tyle razy to słyszał, kiedy jest dużym Janem, że opowiada o tym jak o swoim wspomnieniu, chociaż tak naprawdę pamięta opowiadanie o tym wspomnieniu bardziej aniżeli własne wspomnienie. A rzadko mamy możliwość takiego sprawdzenia, czy rzeczywiście to jest wspomnienie, czy też coś, co zostało w cudzysłowie wdrukowane z opowieści rodzinnych, albo czy to jest coś, co było amalgamatem. I teraz chyba pora jest na anegdotę, ale trochę dłuższą. Mogę troszeczkę dłuższą anegdotę? Tak.
ale ona jest stricte związana, chcę powiedzieć, z problematyką, o której mówię. Kiedy w Polsce nastąpił przełom i staliśmy się wolną Polską, Wydział Psychologii UW wymyślił studia podyplomowe dla oficerów politycznych Ludowego Wojska Polskiego, po to, żeby ich przekształcić, nazwijmy, w takich coś w rodzaju kaowców, kulturalno-oświatowców czy społeczno-wychowawczych, wszystko jednak to nazwiemy. Ja tam oczywiście prowadziłam zajęcia z pamięci i na jednym ze zjazdów, bo spotykaliśmy się co 2 tygodnie, poprosiłam panów oficerów, żeby przygotowali sobie, przemyśleli swoje najwcześniejsze wspomnienie, pierwsze wspomnienie. No jak się spotkaliśmy, pierwszy pan wstał, strzelił obcasami, zasalutował prawie i powiedział: no, w tej chwili nie będę w szczegółach opowiadać tego, co opowiadali poszczególni panowie, ale że tam jechał na rowerku, przewrócił się, zdarł kolano, drugi wpadł do kałuży, ale ten pierwszy jak skończył, to powiedział: a to było wtedy, kiedy miałem 3 lata i 3 miesiące. Drugi, opowiadając o czym, powiedział: miałem wtedy 3 lata i 7 miesięcy. I tak kilkudziesięciu oficerów, jeden po drugim, wszyscy mi opowiadali o zdarzeniu z dzieciństwa z dokładnością do miesiąca, ile mieli lat. Więc pomyślałam sobie, że chcą mnie zrobić na szaro, bo to jest niemożliwe. I zapytałam: panowie, no ale jak to? Jak to panowie tak pamiętają, ile miesięcy mieli w chwili tego zdarzenia? A panowie patrzyli na mnie z takim wyraźnym politowaniem i powiedzieli: bo my to wszystko odnosimy do daty śmierci Stalina. Dobre? Nie rozśmieszyłam Państwa. Bardzo dobre. Rozśmieszę. No. A to było sinone vero bene trovato, bo rzeczywiście tak. Dobra, a teraz inna metoda. Mam pytanie. Tak? Czy jakoś tak, czy nigdy nie ma wyjątków faktycznie? Czy nie zdarzają się osoby właśnie, bo to akurat mnie personalnie bardzo interesuje, bo no akurat tutaj nawet gadałem z paroma osobami też związanymi z psychologią, bo sam pamiętam parę rzeczy, których nie mogły, musiało być tak 3 lata albo wcześniej. Nie mogły być inaczej. I nie było mi to opowiadane i tak się czasami zastanawiałem, akurat to mnie bardzo interesuje personalnie, czy nie było. Oczywiście, ja mówię tak, jak muszę mówić i podkreślam to, że to jest przeciętnie, przeważnie statystycznie. I są osoby, które mogą mieć jakieś pojedyncze, wcześniejsze, dużo nawet wcześniejsze wspomnienia. 2 wspomnienia. Są doniesienia, ale one są nieweryfikowalne tak naprawdę, że niektórzy mnemoniści twierdzą, że pamiętają zdarzenia z 1. roku życia. O nie, to tak ekstremalnie u mnie nie ma, to 2. albo 3. 3 bym powiedział bardziej. Dlatego my mówimy o wartościach średnich i przeciętnych, a życie niesie za sobą wiele różnych ciekawych rzeczy. Ja na przykład rzeczywiście też mam takie poczucie, może błędne, że pamiętam, od wieku 3 lat z kawałkiem to już mnóstwo pamiętam, szczególnie, że było to specyficzne, bo wtedy poleciałam do Indonezji przez kilka ładnych dób czy dni, jak to woli, leciałyśmy z moją mamą, pamiętam niektóre zdarzenia z tego lotu i mam poczucie, że pamiętam pojedyncze zdarzenia wcześniejsze, czyli kiedy nie miałam 3 lat. I co do niektórych, tak jak pan powiedział, nikt mi o nich nie opowiadał, a nawet kiedy ja mówiłam o tym moim rodzicom, to oni mówili, że coś mi się chyba ubzdurało, a potem rozmowy z moją nieco starszą ode mnie przyjaciółką pokazały, że ona pamięta to samo. No nie będę opowiadać, o co chodzi, bo to nie jest ani pora, ani tak. Dobra, teraz powiem o innej metodzie, bo tamta metoda może być trochę zawodna, prawda? Bo możemy myśleć, że mieliśmy wtedy 2 lata, 2,5, 3, 4. Natomiast inna metoda polega na tym, że się wybiera jakieś zdarzenie, co do którego wiemy, kiedy ono miało miejsce i wiemy, ile dana osoba miała lat w chwili tego zdarzenia i pytamy o to zdarzenie. Prosimy o opis danego zdarzenia. I wymyślono, że takimi zdarzeniami, jako dobrymi markerami amnezji dziecięcej mogłoby być narodziny młodszego rodzeństwa, przeprowadzka w inne miejsce zamieszkania, pobyt dziecka w szpitalu bądź śmierć bliskiego członka rodziny.
Okazało się, że rzeczywiście narodziny młodszego rodzeństwa oraz pobyt dziecka w szpitalu pozwalają na wyraźne takie, tutaj Państwo chyba widzą, prawda, że jeżeli ktoś miał rok, 2, 3 w chwili urodzenia się młodszego rodzeństwa, no to dużo mniej szczegółów jest w stanie podać, aniżeli jeśli był odpowiednio starszy, czyli miał lat 4, 5, no tutaj jakieś takie dziwne załamanie, czy 7. Natomiast okazało się, że przeprowadzka oraz śmierć bliskiej osoby no nieszczególnie, można powiedzieć, zapadają w pamięć, co może się wydawać dziwne. Prawdopodobnie z przeprowadzką jest tak, że rodzice jednak starają się, żeby jakieś elementy pozostały trwałe. Czyli co prawda jest przeprowadzka w nowe miejsce, ale na przykład są te same meble, czy te same zabawki, te same ubrania, te same osoby, prawda, wokół. Także nie jest to być może taki wstrząs. Natomiast jeżeli chodzi o śmierć bliskiej osoby, to się wydaje dość paradoksalne, ale być może to wynika z pewnego tabu kultury zachodniej, że dzieciom nie należy mówić o śmierci. Ale to jest takie moje przypuszczenie. Miałam wśród przyjaciół taką sytuację, że no, zmarł pies, ukochany pies ich syna. Żeby syna nie martwić, uwaga, powiedzieli, że pies był już stary i miał bóle reumatyczne i postanowił się przeprowadzić nad morze, żeby tam się w piasku wygrzać. I bardzo byli ci rodzice zdziwieni, kiedy w czasie wakacji syn szukał swojego psa. Co pokazuje, że dzieciom lepiej mówić prawdę, aniżeli wymyślać nie wiadomo co. Z jednym może wyjątkiem, znowu anegdota. Jedna z moich przyjaciółek mówiła, że kiedy dzieci są małe, to nieuchronnie nadchodzi moment, kiedy zadają pytanie, skąd się biorą dzieci. Odpowiadamy im wtedy: z nadmanganianu potasu, bo zapewniamy sobie święty spokój i to, że nasza odpowiedź nas nie skompromituje. Także wiedzą już Państwo, co mówić swoim dzieciom, tak? Okej. Jak wyjaśniamy amnezję dziecięcą? Sformułowano kilka hipotez, ale musimy z żalem przyznać, że jeszcze sporo jest tutaj do wyjaśnienia. Pierwsza grupa hipotez neuropsychologiczna wydawać by się mogła jest najbardziej logiczna. Mianowicie zakłada ona, że skoro mózg małego dziecka dojrzewa, nie tylko małego dziecka, bo teraz wiemy, że nawet do 20 czy nawet 20 któregoś roku życia jeszcze zachodzą procesy dojrzewania mózgu, szczególnie w obszarach czołowych. No ale te małe dzieci mają taki słabo zmielinizowany jeszcze mózg, jeszcze niedojrzały, to z tego powodu, tej niedojrzałości, nie powstają trwałe zapisy wspomnień, albo w ogóle nie powstają, albo są tak nietrwałe, że ślad po nich ginie i dlatego, kiedy już jesteśmy starsi, to nie mamy tych wspomnień. No, drobny problem polega na tym, że jeżeli mieliśmy kontakt z małymi dziećmi, ale takimi 1,5-rocznymi, 2-letnimi, to okazuje się, że te dzieci dobrze pamiętają przez nawet kilka miesięcy różne zdarzenia. I tak jak Pan mówił, nikt im o nich nie przypominał, a one te zdarzenia pamiętają. W związku z tym jednak jakaś pamięć tych zdarzeń jest. No, możemy powiedzieć, że kilka miesięcy to nietrwale, no ale jednak trochę stwarza to pewien problem. Druga grupa to hipoteza psychoanalityczna, która mniej więcej zakłada tyle, że z powodu licznych doznań traumatycznych, urazów, molestowania, maltretowania czy whatever w dzieciństwie, ludzie muszą dokonać wyparcia wspomnień z pierwszych lat życia. Otóż, proszę Państwa, ja się nie będę natrząsać z tego nadmiernie, ale to jest absurdalne. Powiedzmy sobie szczerze, czy jest możliwe, żeby wszyscy ludzie na całym Bożym świecie byli tak maltretowani przez kilka pierwszych lat swojego życia, żeby musieli wyprzeć te wspomnienia? No wydaje się to zupełnie nierealistyczne, to po pierwsze. Po drugie, co wiemy, bo już o tym też Państwu mówiłam, kiedy mówiłam o dziecku jako o świadku, że jeżeli dziecko jest świadkiem zdarzenia traumatycznego, czy podlega traumie, to raczej rozwiną się u niego
objawy PTSD z nawracającymi, natrętnymi wspomnieniami, aniżeli dojdzie do wyparcia. I kiedy tak się natrząsam, to kiedyś po wykładzie przyszła do mnie studentka i powiedziała, że pani tak ironizuje na ten temat, a przecież małe dzieci to uczą się stawać i chodzić, się przewracają, no i dlatego muszą wyprzeć te pierwsze wspomnienia. Proszę Państwa, ja mam dzieci, mam wnuki i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że wszyscy sobie nabijają guzy, siniaki mają, czasami nawet coś gorszego, ale cechą charakterystyczną małych dzieci uczących się chodzić jest to, że nawet jeżeli zaczną ryczeć z bólu, to za chwilę przestają, otrzepują się i dalej robią to samo. Ale dzisiaj jedna z pań na pierwszym wykładzie mi zwróciła uwagę, że może chodzi o coś innego, że mianowicie traumatyczne jest samo przyjście na świat. No i dlatego wypieramy ciąg dalszy, bo poród jest traumatyczny. No być może rzeczywiście dziecko doznaje traumy w chwili urodzenia, bo zmienia środowisko. Z drugiej strony teraz u nas nawet, podobnie jak w kulturach pierwotnych, nie rozdziela się tak szybko matki i dziecka, jak to bywało ze względów niby higienicznych, tylko dziecko po urodzeniu jest kładzione matce na piersiach, czyli może po pierwsze poczuć zapach matki, po drugie słyszy bicie jej serca, a badania, w których nagrywano dźwięki, coś mi, ale słyszą mnie Państwo, mam nadzieję, dźwięki z życia łonowego, to wiemy, że jeżeli te dźwięki puszczamy noworodkom, to one się bardzo szybko uspokajają, czyli rozpoznają te dźwięki. A przecież w kulturach pierwotnych od razu po porodzie dziecko jest brane czy na plecy, czy na bok, czyli jest cały czas, zresztą przeważnie, niech Państwo zwrócą na to uwagę, że tak instynktownie, niezależnie od tego, czy ktoś jest prawo, czy leworęczny, to przeważnie kobiety biorą dziecko lewą ręką. Oczywiście możemy to wyjaśniać w taki sposób, że prawa ręka u większości dominuje, w związku z tym łatwiej im się robi inne rzeczy, ale równocześnie może to zapewnić dziecku bliższy kontakt z biciem serca matki. Dobra, ale odpłynęłam, to wracam do pamięci autobiograficznej. Hipoteza psychoanalityczna wydaje mi się lekko przesadzona, powiem oględnie. Jeżeli chodzi o hipotezy poznawcze, to one mówią mniej więcej coś takiego, że kiedy jesteśmy mali, to kodujemy przede wszystkim wspomnienia zmysłowo. Natomiast później, kiedy jesteśmy już dorośli, to wydobywamy je przede wszystkim werbalnie, deklaratywnie. Zatem występuje niezgodność sposobu kodowania ze sposobem wydobywania. Teraz tego problemu nie ma, ale na samym początku, kiedy pojawiły się takie okropne rzeczy jak komputery, to nowe programy nie odczytywały tego, co było zapisane w starszych programach. I na przykład w Polsce był taki edytor tekstów KaiWriter, a potem się pojawił WordPerfect i WordPerfect nie czytał KaiWritera. Teraz jest trochę inaczej. No ale rozumieją Państwo, co mam na myśli. Inaczej zakodowane, inaczej wydobywane, stąd jak nie ma tego samego sposobu wydobywania, no to nie jest wydobywane. A drugą rzecz, na którą się zwraca uwagę, to to, że wspomnienia autobiograficzne mogą powstać dopiero wtedy, kiedy jest ukształtowane pojęcie ja, a tak się składa, że ono się kształtuje pomiędzy 3. a 6. rokiem życia.